Witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z TBR-em na listopad. Będzie tych książek 6. Jedną na pewno chcę przeczytać. Dwie na pewno chcę przeczytać w listopadzie. Co do reszty nie wiem, bo one się tak pojawiają co jakiś czas. A jeszcze ich nie skończyłam, ale pierwszą z takich książek będzie książka Jakuba Ćwieka Piwniczne chłopaki. Coś mi się tu sadziło. Tak, ale Piwniczne chłopaki właśnie Jakuba Ćwieka. To jest książka, którą otrzymałam w ramach współpracy i na pewno ją chcę przeczytać. Mamy tutaj Lucka, który ma 13 lat i który jest z domu dziecka, takiego podmiejskiego. No i on pewnej nocy jakby ginie w pożarze, natomiast nie do końca tak jest, bo on jakby stoi, wie, że zginął, a jednak jest i patrzy na świat cały czas, także on jest gdzieś tam obecny. No i generalnie dzieje się taka akcja. No i po niego, w tym czasie, kiedy jakby on ginie, przychodzą panowie, tacy straszni panowie, gwizd i świst. No i pokazują mu, co ma teraz robić. No i jest jeszcze pewna grupka dzieci w tej książce, które mają straszną bestię w piwnicy. Więc jestem ciekawa tej książki. Okładka zachwyca. Więcej o niej nie powiem, no ale na pewno to jest coś, co chcę poznać. Kolejna książka Katie Roberts, Wicked Beauty. Jest to któryś już tom z cyklu. O tym też już mówiłam, to jest któryś już tom z cyklu. Natomiast temat Heleny, Achillesa i Patroklosa jest tu zawarty. To jest temat, który bardzo mi się podoba i ta książka nie wydaje się jakby nawiązywała do poprzedniej bądź następnej części, więc jest jakby częścią serii, ale muszę ją czytać oddzielnie. I mamy właśnie tutaj Aresa, który chce wyłonić swojego następcę. No i tutaj nagrodą jest właśnie piękna Helena. Natomiast Helena nie chce być niczyją zdobyczą, więc walczy też sama w konkursie, a jednym z głównych przeciwników jest Achilles i Patrokles. No i jest tutaj trochę tak pokazane to z takiej ciekawej perspektywy. Jestem ciekawa, bo pieśń o Achillesie też ma Achillesa właśnie i Patroklosa i też mi się to podobało bardzo, więc jestem ciekawa, jak tu ich odbiorę. Kolejna książka, jest to książka dosyć poważna, książka Aleksandry Zbroj-Mireczek. Książka z bardzo trudnym tematem. I ja zaczęłam już w sumie trochę ją podczytywać i wydaje mi się to bardzo ciekawe i takie, jakby to powiedzieć, nie nauczne, bo to nie jest naukowa książka, tylko bardziej takie pokazujące nam ten świat. A jest to świat osoby, której jedna z rodziców ma chorobę alkoholową i że takich ludzi jest więcej. Także na pewno ciekawa książka. Kolejna jest zaczęta, bo są to dwie książki. Jedna przeczytana w październiku, czyli Córka Żelaznego Smoka, a druga to będą Smoki Babel. Nie wiem nic kompletnie o tej książce. No, będą to na pewno wydarzenia po wydarzeniach, które miały miejsce w Córce Żelaznego Smoka, natomiast już z innej perspektywy, bo mamy kompletnie zmienionych bohaterów. W tamtym mieliśmy Jane, która była ludzkim podrzutkiem w takim wymyślonym trochę świecie, takim fantastycznym. Natomiast w drugiej części już te wydarzenia trochę inaczej wyglądają, więc na pewno będzie mi to ciekawie poznać.
Patrzę na listę, żeby wiedzieć, które książki jeszcze. Jest jedną z nich książka, która na mojej półce stoi już bardzo długo. Jest to Phantom od Anny Day. To też jest trochę taka fantastyczna książka z fantastycznymi motywami, bo mamy tutaj Violet, która wraz z bratem i przyjaciółkami należą do licznego grona fanów tańca na szubienicy. W czasie Comic-Conu zostają w tajemniczy sposób przeniesieni do uniwersum swojej ulubionej historii. Tylko właśnie nie pamiętam, czy to jest tom pierwszy tylko, czy cała już zamknięta historia w tym jednym tytule. Mam nadzieję, że to drugie, bo jednak chciałabym mieć już całą zamkniętą historię, a nie tak jak na przykład w przypadku Córki Żelaznego Smoka, żeby była to seria, ewentualnie tak jak w przypadku Wicked Beauty. Też nie chciałabym, żeby to była seria i tak jak w ramach kolejnej książki, o której zaraz opowiem, natomiast ta mnie do siebie przyciągnęła, nadal mnie do siebie ciągnie, natomiast już od dłuższego czasu jest na półce, stoi, czeka, grzbiet na nią patrzy, a ja nie mogę jakoś zabrać się, by ją zapoznać, by się z nią zapoznać i by ją przeczytać. Ale w końcu chyba przyszedł ten jej czas. No i ostatnia już dziś i najbardziej chyba obfita. Jest to książka z mojego wyzwania 12 książek na 12 miesięcy, czyli książka Malowany człowiek Petera V. Bretta. Ale wiem, że jest to dość długi cykl, natomiast ta książka pojawiła się u mnie chyba za jakieś 11 złotych. Nie, przepraszam, za 30 zł z 70, bo tutaj nie wiem, czy będzie widać, ale jest trochę taka porwana i właśnie dlatego była przeceniona, natomiast w środku wszystko się zgadza. W ogóle pięknie jest wykonana, a mamy tutaj historię dosyć mroczną, z tego co widzę. Zaszczuta i zdziesiątkowana ludzkość przeklina noc. Z każdym zmierzchem na powierzchni ziemi wydostają się krwiożercze demony. Przerażeni ludzie uciekają za magiczne runy i bezsilnie modlą się o następny dzień życia. Rzeź ustaje bladym świtem, gdy światło słońca zapędza demony z powrotem w otchłań. W tym dogorywającym świecie dorasta troje młodych ludzi. Arlen, przekonany, że najgorszą truciznę jest strach, przepełniający ludzkie serca, Lisha, której życie zrujnowało jedno proste kłamstwo, i Roger, którego los na zawsze odmienił wędrowny minstrel, wykrywający na skrzypkach skoczną melodię. Tych troje ma coś wspólnego. Są uparci, przeczuwają, że prawda o świecie nie kończy się na tym, co im powiedziano, i tak naprawdę nie mają nic do stracenia. Co odkryją, gdy przekroczą granice znanego sobie świata. Wiem, że jest to dość długi cykl, bo mamy cykl z Moroku, gdzie jest Pustynny Książę, ale te jakby tomy są jeszcze w przygotowaniu na moment, kiedy była ta książka. Wcześniej w tym samym świecie był Wielki Bazar Złotobrajane, Dziedzictwo Posłańca. No i to jest cykl demoniczny, czyli będzie tu dużo demonów. Mamy tu Malowanego człowieka, Pustynne włócznie, Wojnę w blasku dnia, Tron z Bzaszek? Nie wiem, jak się czyta. Po prostu tak dziwnie napisane. I Otchłań. Także na pewno będzie czytane. No i taki krótki właśnie film z moimi planami Wam przedstawiam. Mam nadzieję, że mi się uda je wykonać, gdyż sobie sprawdzę plany na październik. No i w zasadzie jedna książka jest przeczytana, a reszta zupełnie nie z TPR-u. Chociaż
jest i ona też na pewno będzie w kolejnym TBR-ze, bo jest to dziennik kobiety, ale to nie jest taka typowa książka, tylko to jest dziennik, w którym zapisuje się swoje momenty, swoje historie, więc nie uznaję ją jako taką typową książkę, chociaż w pewnym stopniu jest to książka i na pewno warta swojego poznania. W sensie warta tego, by ją poznać, o tak. Także przepraszam za mój dzisiejszy głos, może być inny, bo wychodzę z choroby, dlatego też wcześniej nie nagrywałam filmu, tylko tak już trochę można powiedzieć na ostatnią chwilę, żeby był ten plan właśnie na listopad. No i co? Dzięki za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych. Pa!